No, witam. Tym razem przygotowałem dla Was coś dużo bardziej ekscytującego w porównaniu do poprzedniego filmu, w którym jedynie ścigaliśmy się z czasem. Teraz jest to pełny wyścig na Nürburgringu, a w roli głównej zagra ta piękna maszyna z lat 90. Mazda 787B. Zasłynęła ona z świetnego silnika Wankla, który był niestety chyba ostatnim przedstawicielem swojego gatunku w motosporcie, a na pewno w tej klasie. Dodatkowo warto o nim pamiętać, bo niesamowicie też brzmiał. Silnik ten był w stanie osiągać maksymalnie moc w wysokości 900 koni mechanicznych, ale został ograniczony do około 700 dla wyższej jego trwałości. Dbałość o jego niezawodność była jak najbardziej uzasadniona. Mazda 787B brała udział w wyścigach długodystansowych, a przede wszystkim 24-godzinnym Le Mans, którego w 1991 roku wygrała. My jednak nie będziemy jeździć aż tak długo, zadowolimy się 2 okrążeniami na Nordschleife. Ukończenie tego wyścigu było dla mnie sporym wyzwaniem, bo samo opanowanie tych 700 koni bez kontroli trakcji oraz ABS nie jest proste, a co mówić o ściganiu się z oponentami. Dlatego też, jeśli będziecie mieli jakieś uwagi co do tego, co mógłbym poprawić, by ścigać się lepiej, to piszcie je w komentarzach. Przez ostatni okres jeździłem mało, więc poprawa nie jest duża, ale na pewno wyszło lepiej niż poprzednio. W tym wyścigu pomogło mi trochę, jak zacząłem eksperymentować z setupem samochodu, a konkretnie długością biegów. Zauważyłem, że lepiej mi się jeździło, jak skróciłem odrobinę 1 i 2. Nie wiem, czy to jest dobry ruch, ale w moim wypadku akurat działał. Zaczynamy na pozycji 6. Łącznie jest 10 Mazd na torze. Na początek delikatnie wchodzimy w pierwszy zakręt, pamiętając, że za naszymi plecami drzemie niekończący się potencjał ponad 2,5-litrowego wankla. Każda zbyt gwałtowna aplikacja gazu może się skończyć dla nas tragicznie. Następnie pędzimy w dół, zbliżając się do naszego oponenta i wciskamy się po wewnętrznej na zakręcie, zyskując tym pozycję. Bardzo ładnie, jak na razie. Ostrożnie redukujemy przed serią zakrętów. Tutaj 2 w zupełności nam wystarczy. Gładko jedziemy przez slalom, łatwo tu niechcianą nadsterowność, więc trzeba uważać. I wydostaliśmy się na kolejną długą prostą. Kilka tysięcy koni biegnie gęsiego pod górę i ryczy. Zaraz ze wzniesieniem muśnięcie hamulca i potem full gas znowu. Uwalniamy ten nieskończony potencjał. Ten samochód naprawdę nie zawodzi, gdy tylko wypuści się go na prostą. Osiąga zawrotne prędkości bez jakiegokolwiek krztuszenia się. Na chwilę zbliżyliśmy się do 4. pozycji, ale nie było tu dobrej okazji do wyprzedzenia kierowcy przed nami. Teraz lecimy mocno w dół. Niestety trochę za wolno boty przemierzają tą sekcję. Musieliśmy trochę zwolnić, by nie wpaść na Mazdę przed nami. A tutaj mój komputer coś nie domagał. Nagły spadek FPS-ów z dedykacją dla mojego brata. Nawet boty wylądowały w trawie, nie wiedząc co się dzieje. Jeden przeciwnik został za nami, inny nas wyprzedził. Dalej jesteśmy na 5. miejscu, nic nie zyskaliśmy, nic nie straciliśmy na tym incydencie. Jakby co ten panel pokazujący pozycję na dole aktualizuje się dopiero po przejechaniu okrążenia, dlatego ciągle pokazuje nam pozycję, z jaką startowaliśmy. To nie jest błąd? Dalej mamy 5. miejsce. Przed nami jest 4 oponentów. Jeden z nich właśnie znowu wylądował na trawie. Nie wiem co się stało, na szczęście nie było to nic poważnego i udało mu się bezpiecznie wrócić na nawierzchnię. Tego zakrętu nie udało się pokonać wystarczająco szybko, ale zbliża się sekcja, w której będziemy mieli okazję do nadrobienia zaległości. I tak, faktycznie zbliżamy się do naszych przeciwników. Czy tym razem uda się wyprzedzić? Nie, nawet nie było blisko. Zagrałem bezpieczniej, bo mało miejsca było przy wejściu w zakręt i prawdopodobnie skończyłoby się to kraksą. Jak nie ja, to pewnie bot zaczepiłby o mnie. Nie byłoby to zbyt czyste i rozsądne. Ale jedziemy dalej, przy następnej okazji znowu będziemy próbować wyprzedzić. Przy takich dużych prędkościach nie jest łatwo trzymać się blisko przeciwnika. Nie dość, że jego pojazd zasłania nam sporą część toru, to na dodatek trzeba perfekcyjnie przewidywać, kiedy będzie on hamował, by samemu nie zaliczyć dzwonu.
tym zakrętem ciągle mam problem, dalej nie wiem jak optymalnie go pokonywać, by nie tracić czasu. W większości przypadków wychodzę na nim na minus. Tu natomiast długi odcinek pod górę. Naprawdę robi wrażenie, jak dobrze sobie z nim radzi ta Mazda. Pokazuje to, jak ogromny zapas mocy ona posiada. Że jest w stanie na takim wzniesieniu, nawet przy takiej prędkości, ciągle pchać licznik jeszcze dalej. Ale prosto się skończyła, a my nadrobiliśmy trochę czasu, wchodząc w zakręty agresywniej niż nasi przeciwnicy. Nie wiem czemu, ale ta sekcja jakoś tak napawa mnie pewnością siebie. W przeciwieństwie do tego ostrego zakrętu. Trochę źle hamowanie mi tu wyszło, zablokowałem parę razy koła. Dobrze, że tylko tyle się stało. Zaraz po wyjściu z tego zakrętu nadchodzi sławna karuzela. Ten samochód nie najlepiej się na niej sprawdza. Parę razy zdarzyło mi się wylecieć pod koniec karuzeli i samemu się zakręcić. Nie polecam, niezbyt przyjemne doświadczenie. Teraz też mieliśmy delikatną nadsterowność przy wyjściu, trochę czasu straconego. Na tym zakręcie natomiast zaczepiłem o kerba. Potem przy kolejnym zakręcie spora podsterowność z mojej winy. Takie drobne błędy nakładają się na siebie i potem przeciwnicy znikają nam z oczu. Gońmy zatem, by nie dać im uciec. Na tej sekcji nie przyzwyczaiłem się jeszcze do skróconej dwójki. Pewnie ta lekka zmiana trochę tu przeszkadza, ale trudno, przydała się gdzie indziej. A tu YouTube Corner. Wszyscy pewnie go pamiętają z różnych kompilacji nagrywanych przez widzów zza ogrodzenia. My jednak nie będziemy się niczym tutaj popisywać, bo nie mamy na to czasu. W zawrotnym tempie zbliżamy się do kolejnego zakrętu. Pokonujemy go przeciętnie, jednak zaraz za wzniesieniem odlatujemy znowu. Rozpędzamy się na prostej i zwalniamy z wyskoku, by nie wpaść w piach na zewnątrz zakrętu. To dopiero by nas kosztowało sporo czasu, takich błędów trudno sobie wybaczyć. Dajmy sobie spokój z refleksjami. Teraz musimy walczyć o przyczepność, na moment odrywając się od asfaltu. Sekcja, w którą właśnie wkraczamy, jest naprawdę szybka. Ogromną satysfakcję daje wskakiwanie w te zakręty na pełnym gazie. Jednak po nich nachodzi jeden, który jest dość zdradziecki, gdy nie jest się uważnym. Pamiętam, że kiedyś na nim wiele razy się wywalałem, bo z daleka wygląda, jakby zaczynał się dalej niż faktycznie się znajduje, przez co trudniej wyhamować z dużej prędkości. I kolejna karuzela, tym razem bardziej gładka, ale wcale nie pewniejsza do pokonywania. O właśnie, spora nadsterowność na wyjściu. Super, że się odratowaliśmy, jednak kosztowało nas to znów trochę czasu. Teraz jedynie bezradnie można patrzeć, jak nasz oponent się oddala. Sporo teraz będziemy mieli do nadrobienia, ale da się to zrobić. Przed nami jeszcze jakieś 23 km jazdy, zanim ukończymy ten wyścig. Muszę wam przyznać, że mimo dużych trudności, jakie miałem przygotowując się do tego wyścigu, bawiłem się świetnie jeżdżąc tą Mazdą. To naprawdę wyjątkowa maszyna i polecam jej zasmakować każdemu, kto tylko ma na to możliwość. Myślę, że nie będziecie żałować, jeśli tylko przebrniecie przez to, jak wymagająca jest to bestia. Wróćmy jednak do wyścigu, bo zbliżamy się do niebezpiecznego fragmentu. Aby teraz ostrożnie zwolnić z ponad 300 km na godzinę, zanim wpadniemy w te ostre zakręty przed metą. I jesteśmy na zakrętach. To dość wolna sekcja, bo dość ciasna jest, jak pewnie widzicie. I wreszcie zaaktualizowała się nasza pozycja. Tak w razie jakby ktoś miał wątpliwości, czy mówiłem prawdę, dalej jesteśmy na 5. miejscu. I wpadamy znowu w gładki zakręt na początku trasy. Teraz możemy sobie pozwolić na więcej, bo nasze opony już od dawna są rozgrzane. Doceniam tą dbałość o szczegóły, jaką dostarcza ten symulator. W żadnej innej grze nie doświadczyłem jeszcze takiego realizmu, jeśli chodzi o prowadzenie samochodu. Slalom pokonujemy oczywiście szybciej niż na poprzednim okrążeniu, ale na koniec utrata przyczepności. Fajnie, że dużo nas to nie kosztowało. Znowu długa prosta, rozpędzamy się do ponad 200 km na godzinę. A tu za wzniesieniem błędem z mojej strony było wrzucenie piątki. Szybciej byśmy pokonali ten zakręt na 4 i nie rozpędzalibyśmy się w żółwim tempie po wyjściu z niego. No ale cóż, następnym razem będę pamiętał. Tak w ogóle to całkiem nieźle Mazda 787B brzmi w Assetto Corsa. Nawet jeśli nie tak brutalnie jak jej prawdziwy odpowiednik, przynajmniej w porównaniu do tej RX-7, którą ostatnio jeździliśmy, wypada świetnie.
posłuchajcie jej przez parę minut bez mojego paplania. Moim zdaniem bardzo przyjemna. No i wracam niestety do komentowania, zbliżamy się wreszcie do naszego oponenta. Znów na tej sekcji co ostatnio. Trochę za bardzo mnie zniosło. Zaczepiłem o kerba, na szczęście udało się nie stracić panowania nad samochodem. I wreszcie wąchamy przeciwnika pod ogonem, ale znów błąd z mojej strony, przez kolejnego kerba trochę odsunęło mnie z optymalnej ścieżki. Mówi się trudno. Przeciwnik jest i tak blisko, jeszcze sporo czasu do końca mamy. Staram się teraz jechać płynnie, by nie tracić czasu wraz z kolejnymi drobnymi błędami. Powiadają, że bycie konsystent jest ważniejsze od okazjonalnych porywów, gdy coś nam wychodzi dobrze i brzmi to jak najbardziej sensownie, w końcu nie da się cały czas jechać idealnie. Dlatego pracowanie nad tym opłaci się na dłuższą metę. Ponownie dotarliśmy do tego zakrętu, którego jeszcze dobrze nie rozumiem, jednak wyszło lepiej niż poprzednio. Przeciwnik znajduje się teraz w stałej odległości od nas, gonimy go pod górę, mam nadzieję na zbliżenie, gdy zaczną się zakręty. Na razie jedziemy w tempie szybszym o około 3 sekundy w porównaniu do poprzedniego okrążenia. Mogłoby być lepiej, ale przed nami jeszcze sporo trasy i okazji do poprawy, zarówno jak i spaprania czegoś. I tak, w tym miejscu dogonienie go nie sprawia problemu, muszę nawet delikatnie odpuścić gazu, by na niego nie wpaść. A teraz wczesna redukcja przed ostrym zakrętem, to chyba najszybsze hill and toe, jakie do tej pory mi się udało zrobić. Jestem wyjątkowo zdeterminowany, by walczyć. Cel jest na wyciągnięcie ręki, aby tylko nie popełniać takich błędów jak wcześniej. Karuzelę bezpiecznie udało się przejechać, nawet minimalnie szybciej tu wychodzimy niż poprzednio. Teraz świetnie udaje się nadgonić czas i naszego przeciwnika, ale nawet ten drobny zysk tracę, zaczepiając o kolejnego kerba i próbując nie stracić przyczepności. Cholera jasna, więcej pokory! Pędzimy dalej w dół, na zmianę zyskując i tracąc czas w stosunku do poprzedniego okrążenia, przynajmniej tak jest według naszej delty. Strasznie męczę tą dwójkę, bo nie chcę tracić czasu na upshifty, może Mazda mi to wybaczy. Ciągle zbliżamy się do oponenta, ale ciągle też jest za daleko i zbyt wolni jeszcze jesteśmy, by go wyprzedzić. Naprawdę kompetentny nam się trafił przeciwnik. Co prawda, ja do bardzo doświadczonych nie należę, jednak walka z nim daje dobrą motywację do parcia naprzód i sprawia też, że ten wyścig faktycznie wygląda jak wyścig, a nie jedynie gonienie za lepszym czasem. Zbyt szeroko zebrałem ten zakręt, ciężko mi znaleźć balans między pewnością siebie a ostrożnością. Kolejny w miarę przyzwoicie pokonany, szybciej niż ostatnio. Znowu zbliżamy się do przeciwnika. Ostrożnie zwolniłem, by nie wpaść w niego na zakręcie. Jak się okazuje, trochę za bardzo, ale to nic, bo mamy kolejną okazję, by do niego podbiec, ale co z tego, za mało teraz miejsca mamy, by wyprzedzić. Zdecydowanie powinienem trzymać się niego bliżej. Z takim podejściem dalej tylko będę tracił czas, a on zyskiwał nad nami przewagę. Gonimy go na prostej i znowu postawiłem na ostrożność i nawet się do niego nie zbliżyłem. Chyba za bardzo zależało mi, by ukończyć ten wyścig w całości, nie będąc rozbitym na barierce. A teraz faktycznie mogliśmy mieć okazję, by go wyprzedzić. Lepszej tu teraz nie znajdziemy. Przeciwnik znowu się od nas oddala, a na horyzoncie najdłuższa prosta na Nürburgringu. Przed prostą oczywiście nie udaje nam się go złapać, ale nadzieja umiera ostatnia. Czy będziemy mieli jeszcze szansę go dogonić na ostatnich zakrętach? Czy ja znów nie speniam i nie zagram zbyt ostrożnie? A może w ogóle się wywalę pod presją i wyląduję na barierce, przegrywając cały wyścig? 700 koni ryczy, domaga się ofiary, czy ją dostanie?
Minimalnie zaczynamy zbliżać się do naszego Nemesis. Silnik już na maksymalnych obrotach utrzymuje tempo. Jeszcze trochę, jeszcze bliżej. Schodzimy w dół, zyskujemy minimalnie więcej prędkości, różnica odległości maleje. I chwila prawdy. Hamowanie. Tak, jesteśmy zaraz za nim. Nie wciśniemy się już tu. Za późno na miejsce dla nas. Jeszcze ostatni bezradny push i co? I nic się nie stało. Właśnie minęliśmy linię mety. Co to był za wyścig, panie i panowie? Kompletny masochizm. Na koniec drobny drift i koniec. Finito. Cancel do rifto. Nawet Funia przyleciała złożyć uczestnikom gratulacje. Sorry dla wszystkich, którzy zawiedzeni byli, że nie udało mi się wyprzedzić naszego oponenta. Myślę jednak, że ten wyścig był całkiem udany jak na poziom moich umiejętności. Przejechałem go czysto, bez jakiejś poważniejszej stłuczki i udało się zyskać jedną pozycję. Nawet dość ekscytujące to były zawody. Mimo tego, ile wysiłku wymagało nauczenie się tej Mazdy, naprawdę ją polubiłem. Czy to jest mój ulubiony pojazd w Assetto, jeszcze nie wiem, ale na pewno znalazłby się w moich top 3. Wy macie jakiś ulubiony samochód w Assetto lub innym symulatorze? Jak tak, to dajcie znać w komentarzach jaki, bo ciekawy jestem, czym lubicie jeździć. Dzięki za oglądanie dla wszystkich, którzy dotrwali do końca i życzę wam miłego dnia.